Witam wszystkich mieszkańców naszej gminy Ksawerów. Dawno nie miałem okazji spotkać się Państwem poprzez te media, więc dzisiaj mam okazję przekazać bardzo fajne, bardzo dobre wiadomości dotyczące inwestycji, które odbywają się na terenie naszej gminy. Wszystkich oczywiście spraw, którymi się zajmujemy na naszym terenie, nie przekażę w tym kilkuminutowym fragmencie, ale myślę, że te najistotniejsze rzeczy, które są w trakcie jeszcze, niektóre dopiero będą przygotowywane, są istotne dla nas, myślę, wszystkich. I zacząłbym od tego może, co się udało już zakończyć, proszę Państwa, i przejdziemy potem do tego, nad czym ewentualnie pracujemy. Otóż w tym roku całe nasze wydatki milionowe na inwestycje, one przekroczą grubo ponad 20 milionów złotych. Najważniejsze inwestycje to oczywiście tramwaj, na który żeśmy wydali około, proszę Państwa, 15 milionów złotych na te prace, które były w tym roku wykonywane, z czego dofinansowanie mieliśmy na poziomie 10 milionów złotych. Inwestycje wodno-kanalizacyjne czy drogowe to ulica Karminowa, gdzie była pobudowana woda, kanalizacja oraz droga nowo położona. Również ulica Zachodnia otrzymała całkowicie nową nawierzchnię, została, proszę Państwa, przebudowana. Nasze środki to około 700 tysięcy złotych i około 700 tysięcy złotych dofinansowanie, proszę Państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Następna ulica to ulica Tylna i Twarda, które też nie posiadały utwardzonej nawierzchni, nie było wody i kanalizacji, ale dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz otrzymaliśmy, proszę Państwa, na to zadanie 1 900 000 złotych. Położyliśmy wodę, kanalizację oraz dokończyliśmy utwardzenie całej drogi. Dzisiaj można przejechać ładnym asfaltem po obydwu drogach. Otrzymaliśmy również dofinansowanie na wykonanie ulicy Towarowej i droga ta służyć będzie następnym firmom, które tu już nam się meldują na naszym terenie. Dofinansowanie to rzędu było o blisko 300 tysięcy złotych na tą ulicę. Wykonaliśmy również budowę ulicy Słonecznikowej. Tutaj co prawda dofinansowania żeśmy nie byli, ale zakończona droga pięknie wygląda. Myślę, że mieszkańcy są zadowoleni. Wykonywać będziemy odcinek ulicy Łódzkiej, jeśli chodzi o wodę i kanalizację pomiędzy Małym Skrętem a ulicą Piaskową. Skończyliśmy przetarg i w zasadzie firma przystępuje do wykonania blisko 4-milionowego zadania z dofinansowaniem 1 900 000. To jest ulica Akacjowa, Łączna, Ogrodników oraz część Świerkowej. W całym tym zadaniu to są środki często właśnie z Urzędu Marszałkowskiego, często środki rządowe. Na ten rok jeszcze mamy rozstrzygnięty, w zasadzie mamy przetarg na zamontowanie tyrolki koło Domu Kultury. To będzie miejsce, myślę, że dla dzieci i młodszych, i starszych, bo chyba młodzież będzie może już zbyt dojrzała, żeby korzystać z tego urządzenia, ale na pewno dla dzieci będą zadowolone. Mamy troszkę kłopot, a właśnie to wykonawca ma, proszę Państwa, kłopot. Wszyscy wiemy, jak ceny zostały wywindowane w górę, ale również są i braki, jeśli chodzi o stal. Mam nadzieję, że wykonawca się z tym upora i będziemy mieli okazję dalej kolejne zadanie zrealizować. W trakcie procedury przetargowej mamy, proszę Państwa, 2 ulice. Remont ulicy Zielonej oraz przebudowę całkowicie ulicy Spółdzielczej. Mieszkańcy tych ulic w przyszłym roku, myślę, że doczekają się ładnych nawierzchni. Spółdzielcza będzie miała dodatkowo chodnik, także ulica powinna nam się zmienić. Chcielibyśmy też w przyszłym roku, jeśli by się udało, dokonać również przebudowy, proszę Państwa, ulicy Żytniej. No ale procedury trwają, czy nam się to uda, zobaczymy. I jeszcze jeden przetarg duży, który nas, szanowni mieszkańcy, czeka, kłopot znowu kolejny, to jest przetarg na
na odpady, na odbiór odpadów i zagospodarowanie, proszę Państwa, jak wiecie, koszty rosną, obawiamy tutaj razem z Radą Gminy, na jakim poziomie uda się zakończyć ten przetarg. Mamy nadzieję, że nie będzie to zbyt duży ten poziom cenowy. Przypomnę, że w ubiegłym roku był to poziom rzędu 3 200 000 złotych, ale o tym będziemy chcieli może podyskutować w następnym etapie. Dzisiaj chciałbym Państwu jeszcze przekazać tą jedną, myślę, że dla mieszkańców szczególnie tych niektórych ulic radosną wiadomość. Otóż otrzymaliśmy właśnie wczoraj informację, że nasza gmina pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład program inwestycji strategicznych. Otrzymaliśmy 10 700 000 ponad na wodociągowanie oraz skanalizowanie. Dofinansowanie, proszę Państwa, które żeśmy otrzymali, dotyczy następujących ulic. Woda. Ulice Akacjowa, Polna, Łąkowa, Majora Hubala, Kosmowskiej, od ulicy Bocznej do Poziomkowej oraz ulica Spokojna, tam brakuje około 200 metrów, więc to będzie okazja, żeby to wykonać. Kanalizacja pójdzie w ulicach Akacjowa, Polna, Łąkowa, Ogrodników, Majora Hubala, Kosmowskiej, od Bocznej do Poziomkowej oraz Tymiankowa i Spokojna. To są te ulice, proszę Państwa, na które otrzymaliśmy owe 10 700 000. Mam nadzieję, że to wystarczy. W tych ulicach będzie poprowadzona woda w końcu, kanalizacja oraz każda z tych ulic powinna otrzymać nową nawierzchnię asfaltową. To są te wieści, którymi mogę się podzielić jako te wieści bardzo dobre dla naszej gminy, jak również i następny etap, drugi etap Polskiego Ładu. Można będzie składać nowe wnioski już w listopadzie, do końca grudnia. Pewną wizję, proszę Państwa, już mamy, co byśmy chcieli złożyć, ale serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszamy do nowego naboru, do składania swoich propozycji, co by chcieli jeszcze, żeby na terenie naszej gminy zrobić. Dzisiaj, Szanowni Państwo, dziękuję już wszystkim. Zapraszam na zamknięcie naszej ksawerowskiej kapsuły czasu. Będzie 10 listopada o godzinie 14 przy Domu Kultury, w którym to też miejscu będziemy składać wiązanki kwiatów z okazji Dnia Niepodległości. Zapraszam. I na zakończenie, Szanowni Państwo, chciałbym z tego miejsca podziękować tym osobom, dzięki którym nasza gmina pozyskała w tym roku tak duże środki oraz tym, dzięki którym mamy zapewnienie dalszych środków na ten rok jeszcze, ale i na następne lata. Z tego miejsca chciałbym podziękować panu premierowi Morawieckiemu, panu ministrowi Budzie oraz panu wojewodzie, panu marszałkowi naszego województwa. To na ich ręce składam również podziękowania wszystkim pracownikom zaangażowanym w pracę nad nowymi programami. Dziękuję bardzo.